Dziś spełniam Wasze prośby, bo wielokrotnie w komentarzach prosiliście o to, abym opowiedział nie tylko o polskim rynku nieruchomości, ale porównał go z rynkami o powiedzmy dłuższej tradycji badań, jak tam wyglądało, bo uważacie, że te wiadomości Wam się przydadzą też przy planowaniu chociażby procesów inwestycyjnych i że będziecie mogli na podstawie wiedzy z innych państw przełożyć tą wiedzę na rynek polski i tak działać. No, do końca nie jestem o tym przekonany, czy takie postępowanie nie byłoby zgubne, ponieważ musimy pamiętać, że mamy absolutnie różne historie z innymi państwami. Jedne, tak jak Polska, przeżyły bardzo mocną wojnę i lata ustroju zupełnie nam nieprzyjaznego PRL, a to był ustrój, gdzie gospodarka nie rozwijała się rynkowo, a inne kraje nawet jeżeli uczestniczyły w tej II wojnie światowej, no to mogły się rozwijać swobodnie. Są też różnice kulturowe między narodami, między krajami i zupełnie inaczej rodzinę traktują na przykład mieszkańcy południa Europy, a inaczej traktują rodzinę, czy też życie w gromadzie lub indywidualne ludzie mieszkający na północy. Polska jest gdzieś po środku, ale nie wiem, czy można wyciągać z tego średnią, bo to chyba by było też mylące. Niemniej jednak przejdźmy do tych danych, bo mogą być bardzo ciekawe i też powiem dużo o rynku polskim, tak więc jeżeli Ciebie interesuje rynek nieruchomości, posłuchaj tej audycji, ale też subskrybuj nasz kanał, no nie masz wyjścia, tu sporo informacji jest o właśnie nowościach w prawie, o tym, co się dzieje w ekonomii, co się dzieje na rynku, a możesz też pisać nam w komentarzach, o czym chcesz, żebyśmy zrobili audycję, bo na przykład możemy zrobić tak jak tę audycję właśnie na Wasze życzenie. I już przechodząc do audycji, zacznijmy od pewnej podstawowej informacji. Żeby ocenić, jak wyglądają rynki, to możemy też spojrzeć na dane o tym, jak duży udział jest własności w rynku. Czy ludzie mają mieszkania na własność, czy też je wynajmują. Od razu też powiem, że wszystkie wykresy, czy też tabele dzisiaj publikowane są z serwisu Trading Economics i to jest taki serwis, który zbiera dane, porównuje je między różnymi krajami. Czasami te dane po prostu pochodzą też z dawnych lat, zależy jak kraj zbiera dane, no ale niemniej jednak te porównania będą ciekawe i zobaczcie tutaj sobie, że na przykład dla Kosowa mamy dane z dopiero 18 roku, a dla Polski z 21 roku. Ale zobaczmy, główne kraje, które mają największy udział własności: Kosowo, Rumunia, Słowacja, Węgry, Rosja, Chorwacja, Czarnogóra, Litwa, Singapur, Polska, Serbia, Macedonia, Bułgaria, Łotwa. Tu jesteśmy, że tak powiem, w czołówce. Jeżeli jest jakaś czołówka, no to kto jest na dnie? Na dnie, nie mówię, że na dnie gospodarczym, tylko na dnie w stosunku, czyli licząc najmniejszym posiadaniem mieszkań na własność, jest tak Szwajcaria, Niemcy, Hongkong, Austria, Południowa Korea, Turcja, Dania, Nowa Kaledonia, Japonia, Nowa Zelandia, Izrael, Francja, Szwecja i United Kingdom. Co to wszystko oznacza? To oznacza po prostu, że w tych krajach z jakiegoś powodu ludzie albo muszą, albo wolą wynajmować mieszkanie, albo po prostu nie stać ich na kupno własnego mieszkania. Dodam od razu, że jest też taki współczynnik, który oblicza stosunek ceny za mieszkanie do czynszu i na przykład dla Turcji ten stosunek to jest ponad bodajże 240, czyli to oznacza, że ponad 20 lat można wynajmować mieszkanie, płacić czynsz, aby ten czynsz zrównał się z ceną za to mieszkanie, więc może po prostu ta wysoka pozycja Turcji tutaj nie do końca dziwi, dlaczego ludzie tam nie mieszkają we własnych mieszkaniach. Ciekawą miarą rynku jest tak zwany
indeks cen. Indeks cen to jest odniesienie cen, które są dzisiaj, czy tam w jakimś obserwowanym okresie w stosunku do jakiejś ceny bazowej. I dlaczego tutaj pokazuje właśnie Zjednoczone Królestwo? Dlatego, że akurat ten kraj najdłużej ze wszystkich badanych przez ten portal prowadzi taki indeks. I widać na tym wykresie też takie ciekawe rzeczy, że ceny nieruchomości idą w górę w miarę stale, ale nie cały czas i że bywają poważne spadki. Na przykład tutaj ten 2008 rok spadek, ale też wcześniej mieliśmy spadek, potem wypłaszczenie, czyli mamy generalnie rzecz biorąc w Wielkiej Brytanii mamy taki trend wzrostowy, ale proszę, rosnący trend cały czas, ale to tak sinusoidalnie i nie jest nieprzerwane. Teraz widzimy na końcu, że tutaj znów wchodzimy w okres spadkowy. Możemy też porównać, bo powiedziałem, że będziemy porównywać różne indeksy. Dla Polski niestety ten indeks mierzony jest, to są dane brane z GUS-u, mierzony jest od niedawna, od mniej więcej 2010 roku. Bazą wyjściową 100 punktów jest rok 2015 i też z Polski wiadomości przychodzą z opóźnieniem, bo gdybyśmy mieli świeże wiadomości, a nie sprzed pół roku, to tutaj również byśmy zaliczyli taki sam spadek, jak jest na rynku brytyjskim. Od razu też chcę zwrócić uwagę, że wyższe ceny były na przykład w 2008 w Polsce i tutaj był taki też spadeczek. Widać, że nasze rynki działają podobnie. Od razu też proszę, żebyście, jak będę pokazywał te wykresy, nie wyciągali wniosków pochopnych, bo widzimy tutaj, że na przykład ta linia indeksu dla Polski jest dużo bardziej stroma, bardziej pionowo wznosi się w górę, ale też zwróćmy uwagę, że skala jest inna i tu jedziemy od 100 do 160, a tutaj mamy już zupełnie inne wartości, dlatego też ten jak gdyby współczynnik kierunkowy tej krzywej będzie wyglądał troszeczkę inaczej. Ciekawy jest też wykres cen mieszkań w porównaniu z populacją i tutaj w tym przypadku to jest liczba mieszkańców Zjednoczonego Królestwa, a ta niebieska linia jest to linia pokazująca indeks cen. Widzimy, że populacja rośnie. Już parę razy zresztą mówiłem, że ceny nieruchomości związane są też z potrzebami mieszkaniowymi ludzi, czyli teoretycznie im więcej ludzi w danym kraju mieszka, tym większe jest zapotrzebowanie na mieszkania. No nie jest tak do końca, bo przypominam, że jest pojęcie gospodarstw domowych i to naprawdę te indywidualne gospodarstwa domowe kreują ten popyt bardziej. I w Polsce mamy taki paradoks, liczba ludności spada, a ceny rosną. Dlaczego? No, wynika to z kilku powodów. Po pierwsze, tak jak powiedziałem, ważna jest liczba gospodarstw domowych i w Polsce zakłada się, że ta liczba gospodarstw tych domowych, indywidualnych gospodarstw będzie rosła do 2030 roku co najmniej, nie zwracając uwagi na to, czy jest w ogóle jakaś imigracja do Polski i też ten wzrost będzie niezależny od tego, czy nam ludzi przybywa w Polsce, czy nie, tych Polaków. Dlaczego? Dlatego, że zmieniają się po prostu preferencje. Coraz więcej jest rodzin, które mają tylko jedno dziecko, a też coraz więcej jest singli. Takie mieszkanie staje się coraz bardziej popularne i po prostu stąd wynika też potrzeba posiadania własnego mieszkania. Nie każdy chce być w takiej sytuacji, że w jednym mieszkaniu są dwa gospodarstwa domowe. Gospodarstwo domowe to jest taki twór, który utrzymuje się samodzielnie i nie każdy po prostu o tym marzy. Dlatego też u nas jeszcze ten popyt na mieszkania, popyt, czy też potrzeba posiadania mieszkań z powodu wzrostu ilości gospodarstw domowych z pewnością będzie rosła, przynajmniej takie są prognozy. A na tym rysunku specjalnie pokazuję w ogóle wzrost
ilości ludności w Polsce i ten jak gdyby koniec gdzieś tam w latach 90., w końcówce lat 90., koniec, emigracja z Polski, no i potem spadek, a ten krótki odcinek to jest właśnie wzrost naszych cen. Kolejnym czynnikiem, który warto badać i porównywać Polskę z innymi krajami, jest też taki miernik, który mówi o stosunku ceny do czynszu. Ten miernik to jest ta czarna linia, tutaj w przypadku Zjednoczonego Królestwa, i ta linia, jeżeli rośnie, to oznacza, że czynsze są stosunkowo niskie w porównaniu z ceną. To warto zrozumieć, bo tutaj widzimy też, że cena rośnie i czynsze rosną. To może oznaczać na przykład tak, ten wzrost tego współczynnika został spowodowany tym, że po prostu czynsze stoją w miejscu, a cena nieruchomości wzrosła. Podobnie w tym miejscu spadek tego stosunku ceny do czynszy przy, zauważcie, stałej cenie oznaczał co? Oznaczał, że po prostu w tym okresie w Zjednoczonym Królestwie czynsze rosły. Dla odmiany u naszych zachodnich sąsiadów, do których tak bardzo lubimy się porównywać, widzimy, że w ciągu ostatnich lat trwał właściwie stały, prawie powiedzmy niezakłócony od 2008. Najpierw stabilizacja, a potem wzrost cen nieruchomości. No podobnie zresztą jak w Polsce. Na końcu gdzieś tutaj widzimy takie małe załamanie tych cen i jednocześnie widzimy też prawie cały czas rosnący stosunek ceny do czynszu. Co może oznaczać, że w tym czasie czynsze, nawet jeżeli by rosły, to i tak rosły wolniej od cen mieszkań. A na końcu ten spadek właśnie wartości współczynnika cena do czynszu, to zaczną on spadać, przy jednocześnie spadających cenach może sugerować, że czynsze pozostają w miejscu i nie spadają lub nie spadają tak mocno jak ceny. A jak to jest w Polsce? W Polsce można powiedzieć, że jest dość podobna sytuacja. Warto przy tym też zwrócić uwagę i od razu pragnę wyjaśnić dla takich ludzi, którzy są spostrzegawczy i którzy spojrzą na te listy i mogą się oburzyć, bo tutaj jest powiedziane, w ogóle ten ostatni odczyt czynszowy to jest nawet dla Polski taki, że cena do czynszu to jest 117, czyli 117 miesięcy, czyli niecałe 10 lat płacenia czynszu powoduje, że możesz kupić to mieszkanie. Niektórzy się z Was oburzą, no bo to jakaż to rentowność wtedy wychodziłaby takich inwestycji większa niż w niektórych miastach, bo zakłada się, że taka rentowność w Polsce dochodu z wynajmu mieszkania jest na poziomie 6% mniej więcej, nie licząc jakichś tam podatków. Ale też trzeba powiedzieć parę rzeczy. Po pierwsze, tak jak mówiłem na tym pierwszym wykresie, w Polsce 86% mieszkań mniej więcej to są mieszkania należące do kogoś. 14% mieszkań to są mieszkania wynajmowane, ale to 4%, niecałe 4% z całości puli mieszkań to są mieszkania, które są, nazwijmy je, w tak zwanym wolnym najmie, tym najmie prywatnym. Reszta to są mieszkania na przykład komunalne, czy w jakiś sposób inny wynajmowane, nazwijmy to wynajmowane socjalnie, chociaż to nie jest precyzyjne określenie. I co to oznacza? Zobaczcie, jak mało tak naprawdę mieszkań w Polsce podlega temu prywatnemu wynajmowi. To jednak rzutuje trochę na rynek nieruchomości i od razu też powiem, że w ogóle Polska ma dość dobry stosunek ceny do czynszu, co może zachęcać kolejne fundusze inwestycyjne do wchodzenia na nasz rynek mieszkaniowy, bo wprawdzie populacja w Polsce spada, rośnie ta ilość, jak powiedziałem, gospodarstw domowych,
ale ten stosunek cena mieszkania do czynsz ciągle jest dobry i ciągle jest taki, że może zachęcać inwestorów, bo jest lepszy niż w wielu innych krajach. No i oczywiście ten spadek, który nastąpił tutaj na samej końcówce, spadek stosunku cena do czynsz, należy wiązać po prostu z dużą migracją, z napływem ludzi, szczególnie z Ukrainy i większym popytem na wynajem, co po prostu podbiło czynsze. No i na koniec, aby pokazać, jakie przemiany zachodzą u naszych zachodnich sąsiadów, no to wykres, który pokazuje ceny nieruchomości oraz współczynnik własności mieszkań, który jak widać spada i to dość znacznie w ciągu ostatnich 10 lat. To powiedzmy około 4% spadek udziału własności. Czyli można powiedzieć, że w Niemczech rynek zmierza do tego, żeby coraz więcej ludzi nie mieszkało we własnych mieszkaniach. Zresztą powiem szczerze, że podobny kierunek jest w Unii Europejskiej. Czy to jest dobre, czy to jest złe, nie mnie oceniać, to wy sami powinniście to sobie ocenić, zastanowić się, ale te wszystkie wykresy pokazują, w którym miejscu jest Polska w stosunku do innych krajów, pokazuje cykliczność rynku, pokazuje inne zwyczaje i sądzę, że patrząc się na Polskę, to w jaki sposób będziemy też podążali tą drogą budowy większej ilości mieszkań na wynajem. Nasze władze, czy też nasi posłowie, oni są bardzo niechętni budowie na wynajem, najchętniej by uważali, że wszyscy musimy mieszkać we własności, ale w ramach takiego społeczeństwa, które się staje coraz bardziej mobilne, ten udział wynajmu pewnie będzie rósł. No, są oczywiście przepisy w Polsce, szczególnie ustawa o ochronie praw lokatorów, która nie zachęca do budowania na wynajem, nie zachęca też do wynajmowania. Wiele osób woli trzymać pustostany zamiast wynajmować i mieć kłopot z najemcami i ten kłopot pustostanów też jest spory dla rynku, no bo jeżeli niektórzy traktują po prostu mieszkania jak powiedzmy sztabki złota i kupują mieszkanie i je sobie trzymają niepuszczone na rynek, no to można powiedzieć, niech sobie każdy robi co chce ze swoją własnością, to jest jedno, ale takie wykupywanie, jeżeli ma duży rozmiar tych mieszkań i niepuszczanie ich dalej na rynek, zawyża zarówno ceny sprzedaży, czy też to, za ile musisz kupić mieszkanie, ale również zawyża czynsze, czyli można powiedzieć, że jest trochę społecznie szkodliwe. Już widzę, jak piszecie komentarze, niech każdy robi ze swoją własnością co chce. Ja nie oceniam tych działań, tylko mówię po prostu, jaki jest skutek takiego chomikowania mieszkań. Czy rząd będzie walczył z tym chomikowaniem mieszkań? Nie wiem, kilka audycji, macie linki na dole na ten temat. Nie jestem przekonany, czy to się uda. To będzie rok wyborczy. Pożyjemy, zobaczymy. Ale jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, pisz nam w komentarzach, o czym chcesz wiedzieć. Obejrzyj nasze poprzednie audycje. Jeżeli chcesz więcej wiedzy, na przykład o odprawie, czy w ogóle o rynku, o tym jak zarabiać na nieruchomościach, no to zapraszam na szkolenia na cement24.pl. No i fajnie będzie, jeżeli byś wspierał nasz kanał, będzie wtedy łatwiej nam tworzyć nowe treści, a w zamian za wsparcie dostaniesz dostęp do treści wyłącznie dla wspierających. Trzymajcie się.